Elo mordeczki, witam serdecznie. Dzisiaj Chojczan i coś, czego generalnie się nie tyka w Chojcu, czyli Jugosławia, ale to będzie historyczna Jugosławia, która spróbuje wytrwać na historycznym scenariuszu wojny na wszystkich frontach. Myśleliście, że Polską jest ciężko zawalczyć i obronić się przed Niemcami i Związkiem Radzieckim z jednej i z drugiej strony. Nie, Jugosławia to dopiero będzie kociołek pełen szczęścia i totalnej krigu. Ileż można grać tą zasyfioną Polską? Polska pod Adiego, Polska pod aliantów, Polska pod komunę, Polska same pelotki, Polska same chromosomy, Polska to, Polska na gówno ją Polska. Jugosławia to będzie prawdziwy Enzik, mówię wam. Do Jugosławii kiedyś był DLC, nie? Ale tej Jugosławii to się generalnie nie tyka. Tam były jakieś exploity, że się robiło to te papety i potem się anektowało cały świat z korami. Ale ta Jugosławia to takie wiecie, no ta Jugosławia to jest, bo jest. Ale my dzisiaj z tej Jugosławii stworzymy coś pięknego. Będzie Enzik, będzie totalny krig i będzie historyczna wojna, wyniszczenie z malarzem z jednej strony, Węgrami, Rumunią, Bułgarią i Bebicim, który się będzie desantował z Albanii, ze Słowenii. Będą bebiciowe dywizje spadać. Tak się dzisiaj będzie działo. No patrzcie te cele. 70 dni, żeby dostać jeden razy doktryna 50%. Co to jest? Chojec 2016. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie ją zakupuj, korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź żadnego, kupuj na Enewie. Chorwacka opozycja, stabilka minus 30, macedońska opozycja, koszty polityczne, wszystkiego, sowiecki nacjonalizm, wydajne się produkcji, serbski sztab generalny oraz antyniemiecka postawa wojskowa. Generalnie dużo debuffów, dużo minusów, 10 pracujących cywilek, jakaś flota, jakieś dywizje. Brak surowców, brak perspektyw, Włosi, malarz, Węgry, Rumunia, Bułgaria, malarz z Albanii prawdopodobnie, no i jedyny przychylny po naszej stronie w teorii kraj, czyli Grecja. Jeszcze trochę i Chojec będzie miał 10 lat, nie? I przez 10 lat zwykle badasz te 3 techy na start. Super gra. Ty, od kiedy tu są jakieś powiadomienia? Co to się wydarzyło? I to powiadomienie samo znika. Co jest? W końcu po 10 latach w końcu coś się na plus zmienia? Nie może być! Trzeba teraz wybrać, bo oczywiście w komunę nie poszliśmy. Poszliśmy w demokrację i zachodnie kraje. I Jugosławia taka, wiecie, taka enzigowa będzie przy tych wszystkich łosiowych krajach. I w to drzewko się idzie generalnie jak się idzie pod Łosie, Włochy i tak dalej, nie? My musimy iść w ograniczone samostanowienie, rozbicie, a potem integracja. Przy okazji ich cywilki wciągniemy. Pilnuj Jugosławii, bo wykipi. Wykipi, wysrypi amebo jedna. Mrug. Ojej, co to się podziało? Wykipiała, wysrypiała ta Jugosławia. Dużo papetów. Tu polega na tym, jak ktoś nie wie, no to, że te papety mają te swoje drzewko i mają te swoje cele i tu będą cywilki cisnąć, będą dywizje spamić. I ty sobie potem to wszystko i tak anektujesz, więc masz darmowe cywilki, dywizje, manpower przez ten czas, kiedy te papety będą tu sobie żyły. No. Także Jugosławia wykipiała, wysrypiała, a my jesteśmy sobie Serbią. O nie, Adi zrobił Anschluss Austrii, a Węgry zaczynają się zbroić, mimo że były zdemilitaryzowane po traktatach Trianon. Złożymy dyplomatyczny protest i tupniemy nóżką jak Francuzi. Ja, wojna totalna nadchodzi! O, Wielka Brytania zgwarantuje. Ej, fajny patent. Szkoda, że im to zajęło jakieś 8 lat ogarnąć, że ja nie chcę mieć na środku ekranu non-stop komitaków o wojnach, tylko mam taki mały gówno komunikacji, który się sam tutaj robi. Ej, fajne! Fajne! A, bo rozwój Czechosłowacji. No cóż, jest jak jest. Ale najpierw będą upadać Poliaki i Europa Zachodnia, dopiero potem my. Także mamy dużo czasu, żeby się przygotować do wojny, nieprawdaż? O, i możemy w końcu zrobić zakończenie regencji. Książę Piotr II przejmuje władzę. Nieletni monarcha, to jest ten gówniak, nie? Będzie szefem teraz. Specjalny przedstawiciel przybył z Anglii, by omówić nasze opinie o traktacie monachijskim. Znajdzie jeszcze nowej Chamberlain, czym bardziej stanowczą deklarację poparcia z naszej strony w atmosferze wojennego strachu, która towarzyszyła negocjacjom. Przypominam, że Czechosłowacja i nasz kraj działają wspólne losy. Jeżeli Czechosłowacja wpadnie w ręce Niemiec, będziemy coraz bardziej inwizolowani na kontynencie. Po prostu szukałem nowych pionków. Tak jest, Brytyjczycy chcą nas wykorzystać. My sobie świetnie radzimy. To nic, że Jugosławia nam wykipiała. Co to jest? I ty masz nas poprowadzić do totalnego krigu? Ty? Koszty prawa mobilizacyjnego, prawa handlowego, no super, super. No to się zaczyna, Enzik.
Państwo włoskie wpływa na naszą politykę. Od dawna włoski rząd dążył do zbliżenia naszych krajów i często próbowały się mieszać w politykę naszego państwa. Niedawno staranie doległy identyfikacji, kiedy PD głosi propagandę swojej ideologii bez poszanowania dla politycznych tradycji, na jakich opiera się Serbia. Liczne przemówienia lektury są rozpowszechniane wśród obywateli. Okazuje się, że nawet licząca liczba polityków oraz innych urzędników, na których polega Serbia, dała się uwieść tej propagandzie i opowiada się za tą ideologią. Jak śmieli bandyci! Bandyci! My tu jesteśmy szczęśliwym, demokratycznym strankiem. Demokratyczna stranka. Piotr II. Ha! Bebici podpisuje pakt agresji z tym gówniakiem. Haha! Dobra, dawaj Bebici, ja ufam tobie. Chociaż ja bym chciał prewencyjne uderzenie na Albanię, bo wtedy nie będzie tu dywizji włoskich, których trzeba będzie spuszować, jeżeli mamy przetrwać. Niemieckie naciski. Zaledwie kilka godzin po wejściu wojsk niemieckich do Pragi, gdy ambasador Czech jeszcze nie zdążył się pożegnać, jego niemiecki kolega został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wedle jego słów rząd niemiecki bardzo żałuje, że musiał podjąć działania, których celem jest Czechosłowacja, oraz że malarz pokojowy cieszy się, że decyzje, które podejmuje Piotr II, czyli nasz gimbus, nie zmusiły Niemców do takich samych posunięć względem Jugosławii. No dziękujemy malarzowi, łaskawy jest. Ambasador zakończył spotkanie, wyrażając nadzieję, że postawa Jugosławii nie ulegnie zmianie. To miłe z jego strony. O proszę bardzo. No miły taki chłopak. Dzień dobry, nawet na klatce schodowej mówił, kłaniał się. Nie to ten Navy Chamberlain bandyta jeden, co tu naciski polityczne robi. Włosi nam pakt agresji dali. Może my jeszcze zmienimy stronę. Oho. 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 Niebezpiecznie się robi. Plan jest taki, że będziemy się chyba bronić gdzieś tutaj na jakichś fortach, górach. A to musimy zraszować tą Albanię. I wtedy będziemy mieli tutaj Grecję i Albanię zabezpieczoną i będziemy się tylko tutaj klepać. Polska odrzuca niemieckie ultimatum! Do boju Polsko, na pewno dasz radę! Prawda? Prawda, że dasz radę? Zwarci, gotowy i tak dalej? Wyciągniemy wnioski z waszej kampanii wrześniowej. Ależ te Niemcy poszły, łojacie. O nie, upadek Warszawy, a my żyjemy z zapomogi naszych papetów. Nie wiem, czy to nie jest moment, kiedy powinniśmy je anektować, bo tutaj już wojna wisi w powietrzu. Problem jest taki, że nie wszyscy porobili swoje drzewka. Słowenia zrobiła. Chorwacja, że tak powiem... Oj, też zrobiła Chorwacja. Dobra, to mamy Słowenię, mamy Chorwację. Jeżeli chodzi o region Wojewodiny, to chłop dopiero teraz zaczyna robić drzewko przemysłowe. Jeżeli mówimy o Transylwanii, to dopiero teraz zaczynają robić drzewko przemysłowe. Nie wiem, co im wcześniej robili. Bośnia dopiero teraz, bo ona sobie robiła, rozumiesz, modernizację armii. Ciekawe po co i na co. Ten też dopiero teraz zaczyna działać. No, nie wszyscy odrobili pracę domową. Ty czytaj, robicie cywilniaczki, fabryczki, a potem dajecie się anektować po raz kolejny. O, mamy niepodległe Kosowo. Serbia wyzwoliła Kosowo, dopiero teraz zdałem sobie sprawę. Wow! Gdzie jest kopalnia złota? Powinna być kopalnia złota. Ponowne zjednoczenie królestw. 1 listopada 39 chyba ich anektujemy. Nie wszyscy tam porobili drzewka, ale ja potrzebujemy ich manpowera, ludzi, żeby dywizję zacząć powystawiać. Także aneksja, towarzysze. Ci, którzy porobili drzewka, to porobili. Reszta ma minusy do kajecika. Ty, halo, jaki upadek Paryża? Dopiero jest grudzień 3-9. To nie, bo teraz to nasza kolej. Halo, nie! Tak to nie! Tak to nie! Niemieckie naciski. Podczas niedawnego spotkania w Berchhofie malarz pokojowy i Piotr II omawiali sytuację w Europie. Czekajcie, czy wy chcecie powiedzieć, że ten Żbiczek twarzą w twarz, solo 1 na 1 omawiał z Adim podział przyszłej Europy? No to ja się nie dziwię, że Jugosławia skończyła tak, jak już skończyła. Oraz jaką odgrywa w niej rolę. Adi twierdzi, że Jugosławia będzie musiała pojawić się po jednej ze stron nadchodzącej w walce na śmierć i życie. Niemcy nie mogą tolerować neutralnego państwa u swoich granic. Na koniec zaznaczył, że opowiedzenie się Jugosławii po stronie aliantów byłoby nawet lepszym scenariuszem, bo wtedy wszyscy wiedzieliby, na czym stoją. Czas ucika. Alianci się zdesantowali do Albanii. Bebici, kocham cię. Co prawda tu się pojawiły niemieckie czołgi przez to. Ale alianci mieli desant. Pato, co jest? Mogę dać Brytyjczykom prawo przemarszu, żeby uciekli? Zaproponuj dostęp wojskowy. Panie Churchill, dawaj pan. Dawaj pan, bo my tu pajacyki na granicy. Może przestań już te pajacyki kręcić. Przecież niewiele brakuje, skończ te pajacyki. Aneksja! Dobra, Jugosławia złanektowana. Powinniśmy teraz mieć 1 000 000 fabryk, sprzętu i wszystkiego. No, 2,5 slota od razu z niepełnego jednego. Militarek... No militarki i tak ściągnęliśmy od nich wszystkie, ale cywilek jest dużo. Cywilek dużo i nasz Marzinoteł powstaje. Aha, no ich dywizję złapaliśmy. Fajne, że mamy ich dywizję. I ich manpower mamy, powinien rosnąć.
Nic złego się nie dzieje, to tylko Węgry dołączyły do osi. Zobaczymy, czy stan rzeczy się utrzyma. Oni znowu to zrobili. Ach, Bebici, kocham cię. Bebici, jesteś niezastąpiony. Oj, Niemcy robią kontrdesant, wpłyną do tego portu. A, i Niemcy znowu to zrobili. W MOR powraca. Wiarygodne źródła poinformowały nas, że członkowie w MOR przekroczyli granicę, są uzbrojeni bułgarską broń i realizują ruch antyyugosławiański w macedońskich regionach. Jest znowu jak na początku lat 30. Znowu jakaś bandyterka nam się po kraju kręci. Jak ich tu zlikwidować? 2000 zasobów ludzkich. Mordziu, mamy zasoby ludzkie na minus. Co ty do mnie gadasz? Tu się kolejne 17 dywizji szkoli. Nie, Grecja dołączyła do aliantów. A jeszcze Bebiciego z Albanii nie wypchnąłem. Jak mi Grecja skapituluje, zanim my wyrzucimy Bebiciego i pomożemy Grekom z Bułgarią, to się nam może nieciekawy front na południu zrobić. Państwo włoskie żąda okupacji Dalmacji. Bebici, włoski przywódca, wysłał dziś wobec nas ultimatum. Dalmacja ma znaleźć się pod włoską okupacją, my się nie spełnimy tych żądań, bez wątpienia czeka nas zbrojny konflikt. Nareszcie, bo już mi brakowało slotów pod budowę bunkrów. Zaczynamy. Niech biorą co chcą. Za kogo oni się uważają? Ten głupiec Piotr II odrzucił nasze ultimatum. Nie no, widać, że elokwentny żbiczek. Generalnie to jest jakaś mechanika, że on musi przestać być gówniakiem, dorosnąć. I wtedy mamy drzewko, jakieś śluby, koronacje. Ale to już w czasie wojny będziemy kręcić, bo teraz szykujemy się na wojnę totalną. O tak, będzie Enzik, nareszcie. I rychło w czas, bo ci Bebici zaczyna się w Grecji puszować. Także jak wypowiesz nam teraz wojnę, mordeczko, to ja na to czekam. Ja tylko na to czekam. Bebici to jest mój mistrz. A, Bebici to jest mój mistrz. No dajcie mi wejść do tej wojny. No cholipka, no. To Grecy się dropnęli, nawet nie byli Brytyjczycy. To Grecja się dropnęła. Wow. Ty, no ja ci może pomogę. Zerwij ten pakt tej agresji, bo to jest trochę już niepoważne. Weź ty mnie zaatakuj. Wytropić i zniszczyć aktywistów w Moru. 2 miesiące, bo oni tutaj Kora nam na Macedonii zabrali. Mamy okupowany region. Kor. Ukradziony Kor. No sprawa się skomplikowała, bo ta Grecja przegrywa. I to w niebezpieczny sposób przegrywa. Tu jeżdżą dziś niemieckie medy. Znaczy plus jest taki, że zaraz będzie Barbarossa. Tyle czasu Niemcom i osi schodzi ta wojna w Grecji, także będą zajęci na wschodzie. My możemy pozbyć się tej paramilitarnej organizacji macedońskiej. Dziękuję. Dziękuję, żeś mi w lipcu 41 wypowiedział wojnę, gdzie wy powinniście być gdzieś w okolicach Kijowa i Mińska w tym czasie. Ale spoko, mamy wypowiedzenie wojny, takie fajne tutaj, klimatyczne, z boku się wyświetlać i nie zasłania całego ekranu. Zwłaszcza jak masa gówniaków wchodzi do wojny. My oczywiście wskakujemy do pana Churchilla na kolanko. Zresztą złe porównania, jak on jest gówniakiem, a tu Churchill jest takim Churchillem. Dobra, ale mamy wojnę, w końcu, wojna totalna, yeah! Przede wszystkim daj od razu, nie wiem, z obowiązkową służbę, 10% manpowera, daj pełną mobilizację i daj pracujące kobiety. I mamy wojnę totalną i dochodzimy, mamy etap... Ale weź tą Albanię do wojny, wezwij, okok. Wezwij tą Albanię do wojny, my tu mamy przygotowaną niespodziankę dla ciebie. Z Etiopii szable przyciągnął. Możemy atakować, o tak. Najlepszą obroną jest atak. Także nasza dywizja naprzód, zniszczycie włoskich najeźdźców. W sumie tam Jugosławia jest w sumie na tyle silna, że my w teorii mogliśmy bronić całej granicy. Może my zbyt pochopnie się wycofaliśmy i bronimy się na samej Serbii. Zwłaszcza, że Bebici jest Bebicim, a Niemcy tak późno nas zaatakowały, że trochę ziemi wypalimy. Niech mają matryczyn. No i cyk, Tirana, stolica Albanii wyzwolona, wchodzimy do portów, tu nasz Marzinocior, linia, tak, tutaj wszystko powysadzaliśmy, 7, 8, no siedzisz sobie, chillujesz, pykasz sobie fajeczkę, jak to przystało na bobbity fajkowe ziele. Tylko, że Grecja tak szybko, w sensie no Grecja, także późno nas zaatakowali i nie zdążyliśmy uratować Grecji od strony Albanii, potem tutaj Bułgarii, bo tak to byśmy razem z Grecją mogli tu festung sobie żyć. Bebici to jest profesjonalista, jestem fanem Bebiciego. Jestem fanem Bebiciego. Tylko on tak potrafi. Tylko on. Proszę bardzo, pierwsza kapitulacja. Albania skapitulowała, a my jesteśmy na razie w desperacji obronie, przypominam, a już Albania kapituluje. No i co? I tu nawet po jednej dywizji się utrzymujemy, rozumiesz?
góry, rzeki, forty, siódemki, w niektórych miejscach ósemeczki. I sobie chilluje taka morawska 30 dywizji, takie tam arte, trochę pelotki, ciu. Pelotki to już mamy takie, że tam te gepardy niemieckie te Messerschmittały ściągają. No i sobie siedzisz. I można robić spocony Enzik, nie jak ci Polacy, co upadają zawsze. Można było się obronić? Można było. Dzięki naszej śmiałej ofensywie myślałem, czy po kapitulacji, zajęciu Albanii, czy się po prostu tutaj nie ustawić, ale tak patrzę, że ci Grecy jeszcze żyją. Brytyjczycy powoli się schodzą, właściwie papety brytyjskie, więc moglibyśmy tutaj wzdłuż tych gór, pasma górskiego, Epiru, wyciągnąć może naszych greckich towarzyszy. No i siema, no i witam. Jak tam Grecy? A, bo to jest w ogóle, to był jakiś kocioł grecki, który wyciągnęliśmy. To było 7 dywizji odciętych i my je właśnie wyciągnęliśmy. No i chillera utopia. I co, to już? Miesiąc walk i już sobie odpuściliście. Te pojedyncze dywizje was zatrzymały. My straciliśmy 14 000. No głównie tam w Puszaj, w Grecji, w górach, to faktycznie moglibyśmy potracić. Włosi stracili 50 000 od wojny z nami. To nie są duże liczby, ale patrząc, że walczyliśmy tylko miesiąc i w sumie niewiele walczyliśmy. Niemcy 70 000 na wojnie z nami. No, robi wrażenie. Król Piotr jest pełnoletni, dorósł w czasie wojny totalnej. Z powodu straszliwych wydarzeń światowego konfliktu król Piotr II zasiadł na tronie o wiele za wcześnie, ale wreszcie osiągnął pełnoletność i okazał się mądrym oraz kompetentnym przywódcą. Jugosławia ma teraz na tronie prawowitego pełnoletniego dziedzica i więcej obywatele zyskali symbol tożsamości narodowej, który może ich jednoczyć do wspólnej walki. Przyrost siły politycznej, koszty prawa, bez powiązań, dynastia dziedziców. Oraz dostajemy to drzewko w końcu? Tak, śluby królewskie, koronacje. Królewski sojusz, alianci na zawsze z nami. Ja. A, bo Barbarossa się zaczęła. Naprzód, a nie, czekaj, naprzód Związek Radziecki. Barbarossa się zaczęła, oni włoskimi szabelkami mnie tu puszują, no. Co ty robisz, mordziu? Ja już mam tutaj dywizję z Indii, hordy wysoko wykwalifikowanych dywizji. Kusi mnie, żeby tutaj zrobić cyk, śmieszne rzeczy w odpowiednim momencie. Zwłaszcza jak sobie Niemcy stąd pójdą. O, patrz, jakie śmieszne rzeczy, żeśmy się przebili tutaj. No patrz, jakie śmieszki, heheszki. Weź tę dywizję, skontruj. Tutaj skontruj ciebie. Wy się możecie od razu rozchodzić tutaj. Przez te niziny, równiny wbijemy sobie do Grecji. Może zrobimy gigantyczny kociek. Bo tu żadnych portów nie ma. Ej, nawet jak zajmiemy te nawet jak tą kratkę zajmiemy, to będzie kociołek. Chciałem uprzejmie zakomunikować, że północna Grecja to jest kocioł wojsk osi. Tu jest wszystko. To jest Słowacja, tu są Niemcy, tu są Włosi, tu są etiopskie, wschodnie, włoskie Afryki, tu są Węgrzy, tu są Rumuni, tu są Bułgarzy. Tylko Finów tu nie ma. A tak to wszyscy złosi są. Chyba trzeba zacząć brać się za eliminację tego kotła. Myślałem, że dostaną jakieś gigantyczne atryczyn czy coś w tych górach bez supply hubów, bo tu nawet supply hubów nie ma, żadnego portu, nic. Oni sobie siedzą, chillują, leciutko tak zgłodnieli. Niemcy, patrząc, że mamy listopad 4.1, no nawet puszują na wschodzie. Myślałem, że się w ogóle wywrócą na Związku Radzieckim. Ale my możemy mimo wszystko przejść do działań ofensywnych, zlikwidować ten kocioł, a potem spróbować odbić troszeczkę naszych korów, bo cały czas mamy zerowy brak manpowera. Przy 10% poborze, 2% z ducha narodowego, no i 3% za pracujące kobiety, które balansuje wojnę totalną. Powiem wam tak, ta Jugosławia generalnie jest porąbanie silna. Porąbanie silne jest ta Jugosławia, myślałem, że to będzie słabszy kraj, a licząc, że to jest troszeczkę problem z manpowerem, jak oddasz im te swoje prowincje, to po aneksji tych gówniaków masz tyle przemysłu, że możesz się zabunkrować na spokojnie, masz tyle slotów badawczych i boostów, o w ogóle tu są brytyjskie pancerniki, że dominujesz nawet Niemcy technologicznie. Koronacja! Po raz pierwszy od początku XX wieku Jugosławia monarchię koronowanego w katedrze belgradzkiej. Ceremonia miała częściowo świecki charakter, rozdzielający religijną różnorodność państwa jugosłowiańskiego. Niektórzy zastanawiają się, czy król Piotr może rządzić w tak młodym wieku, ale korona spoczywa na jego skroniach, więc przyszłość Jugosławii znajduje się w jego rękach. 20 poparcia wojny, 10 stabilki. Generalnie mając wojnę totalną, mamy po 100 stabilki i 100 poparcia wojny. UK może mu pozazdrościć. Słodki jest ten Bebici, no na swój sposób jest słodziak. Ten desancik, naprawdę. Tutaj mamy kociołek w górach. Powiem wam, że to nie chce umrzeć w tych górach. To nie chce umrzeć. Ślub królewski, gala w Growser. Kwestia jugosłowiańskiego małżeństwa i sukcesji od dawna była przedmiotem rozmów klasy politycznej. Czas, który spędziliśmy bez prawowitego króla na tronie, sprawił, że część ludzi zaczęła kwestionować sens władcy Karadzierorowiców. Jednak podczas niedawnej gali w Londynie młodemu królowi Piotrowi serce składała piękna arystokratka. Członkowie Rady Królewskiej planują ślub, nieważne z kim ożeni się król, na pewno będzie to miało
Trwały wpływ dyplomatyczny na nasz kraj może decydować o tym, które państwa będą gotowe sprzymierzyć się z Jugosławią. Księżniczka grecka Aleksandra skradła serce króla. No, jakby nie patrzeć, uratowaliśmy Grecję przed upadkiem. Myślałem, że to będzie wybór z jakiejś tam dynastii, ale spoko. Spróbujesz dołączyć do frakcji, z której wywodzi się nasza królewska małżonka. Jeśli małżonką jest księżniczka Aleksandra, postaramy się przyłączyć do aliantów. Brawo! Jakby nie patrzeć, już jesteśmy w aliantach, niesamowite. Królewski Sojusz skipięty, Aliancka Szkoła Walki dołączy do badaniami jugosłowiańskie Szkoła Powietrzna. Ty, brytyjskie lotnictwo dostaniemy, jacie. Ten kocioł nie chce zniknąć, to jest jakieś 30 dywizji, jakichś Węgrów, Włochów, Niemców, tu jest wszystkiego dosłownie naciapane. I to nie chce umrzeć w tych górach. Wielka wojna w górach, miliony dywizji, ale tu będzie strat zadanych oponentowi. No fajny taki kociak po bałkańsku, fajne. Damy radę teraz to wypchnąć, czy znowu się wypalą nasze dywizje? No i nice, jedna prowincja, do jednej prowincji do was wyeliminujemy, keski spadają, proszę bardzo, łezki spadają. Ale słodkie, ale soczyste. Piękne. Jak lecą, jak te keskunie lecą, ale tu się statystyki nabijają, ale tu sprzętu na nich zdobędziemy. Ale oni straty manpowerowych poniosą. I sobie zamkniemy front jeden. No, ostatnie keskunie, no cisnąć. Jeszcze tu Włosi z szabelkami się broją, bułgarska kawaleria 85, ostatnie niedobitki. Ostatnie dwie dywizje, no nie gadaj, że ta z szablą będzie, nie, dobra, ale włoska dywizja kolonialna. No i proszę bardzo, zniszczyliśmy kocioł. Włosi, 1,5 miliona strat, 200 000 nasi. Nie wiem, czy to są wszystkie nasze straty, w sensie nam liczone. Niemcy, Jugosławia 300 000, zaraz po Związku Radzieckim. Słowacja 730. Co? Słowacja 53 000 manpowera u nas straciła? Tam jest mało ludzi. Rumunia 72 000, zaraz po Związku Radzieckim. Bułgaria 50 000, pierwsze miejsce. Węgry 100 000, pierwsze miejsce. Brawo. Rozpoczynamy wielką kontrofensywę w celu odbicia naszych jugosłowiańskich prowincji. Fajnie, jakbyśmy tutaj najpierw wycisnęli Włochów z wybrzeża, wypchnęli. A potem gdzieś tutaj znowu kociołki zrobili, zwłaszcza na tych naszych górach w Bośni. On widzę, że to nasi się już nawet przebijają, ci, którzy mieli bronić fortów, to sobie rubacznie puszują, bo tu zostali sami Włosi w międzyczasie. Gdzie te Niemcy? O, Związek Radziecki się desantuje. Nie! Ależ my się znęcamy nad tym Bebicim, aż mi szkoda chłopaka, bo to co my chcemy zrobić, to już będzie takie trochę tibagowanie, kopanie leżącego. Tak się nie robi. Tak się Bebiciemu prawilnej mordeczce nie robi. Ja się będę za to śmarzył w chłojcowym pikle, ale ja to zrobię. Ale ja to zrobię! Wielbłądy w Trieście! Kocham Bebiciego, no mój mistrz, mój mentor. Ach, tyle pięknych serii, żeśmy wygrali dzięki temu, że stosujemy Bebicieją taktykę. Wielbłądy w Trieście. Dobrze, że nie wielbłądy w cieście, haha, bo czaisz, Triest, wielbłądy w Trieście, wielbłądy w cieście. Taki mało nieśmieszny żarcik, bo mało! Nie ma mało, kolejny przemycony żarcik o mało, hehe, napisz XD w komentarzach, bo mi smutno będzie, że nikt znowu nie pisze hehe na temat tych żarcików mało śmiesznych, bo są haha, dobra, już starczy. No i cześć, no i witam. Mówiłem, że zrobię brzydkie rzeczy Bebiciemu. No i zrobiłem kociołek Włośni? Zrobiłem, nie powinienem tego robić. Mogłem go daj puszować, ale nie. Chciałem znowu odciąć dywizję i przy okazji dużo Niemców tu się znalazło. Nie wiem czemu, ale się dużo Niemców tutaj znalazło. Porąbanie silna jest to Jugosławia. Powiem wam, że zrobiliśmy cel, który daje nam możliwość nam przyznawania. Ale mamy sprzętu z całego świata, nawet amerykańskie, jakieś RPA, albańskie. Medal za wyjątkową odwagę, maksymalny poziom okopania +5. No to jest dobre, jakbyśmy mieli totalny endzik, ale to my jesteśmy stroną atakującą w tej wojnie obecnie. Dostaniecie order miecza. Towarzysze radzieccy desantują się pod Warną, pomóżmy naszym radzieckim... Aha, a wy tu dla siebie wzięliście, nie no, tak to nie. Tak to nie. Bułgaria kapituluje. Tchórzliwy naród bułgarski kapituluje przed naszym jaśnie Piotrem II. Ale tu Brytyjczycy się z naszych portów do Bebiciego zdesantowali. My tymczasem puszujemy w okolicach Wenecji. Nagrane to już jest chyba wygrane, to już nic złego się nie może wydarzyć, zwłaszcza, że manpower nam cały czas rośnie, bo odzyskaliśmy większość Jugosławii. Nie, Bebici, dlaczego oni cię zawsze usuwają? Coś ty im takiego zrobił, nawet Rzymu nie straciłeś.
Republika Socjale, wojna domowa. Opanowaliśmy ziemię włoskie. Przekażmy terytorium, zatrzymajmy okupowane ziemie. Oczywiście, że zatrzymamy okupowane ziemie. My się tylko bronimy, tak? My się tylko bronimy i prawem podboju w obronie. O, Bebicie jest obok nas, w Mediolanie. Szkoda, że żadne dywizje mu się nie zrespiły. My sobie zajmujemy północną Italię. Jak to upadek Berlina. A Boruscy tu się przebili przez Pomorze. A Gdańsk się dalej broni jako festung. Niedźwiedź radziecki rośnie. A ta włoska republika to jest nasz papet. Aha. O proszę. Śmieszne. Dostaliśmy 11 dywizji od Brytyjczyków, w tym 2 dywizje polskie. Zmotoryzowaną i dywizję piechoty. Polsko-brytyjskie dywizje przekazane Jugosławii. Wyzwolenie Warszawy, czy to początek końca? Początek końca osiął wtedy, kiedy nie potrafili podbić Jugosławii. Szkoda tylko, że to nie my wyzwoliliśmy tą Warszawę, no byłoby fajnie. O, ale tylko Sowieta się rozlało. Konferencja eutańska, ciekawe czy tego, czy przekażą nam jakieś ziemie w ramach reparacji podboju. Pewnie te kolonie włoskie na wybrzeżu Chorwacji dostajemy. Ej, za mocna ta Jugosławia, w sensie nie za mocna, za prosta. Taka rozbij się na kraje, pobuduj forty, poczekaj, zaatakuj tu, zaatakuj tam, autopuszuj. Uśmiechnięta Jugosławia. Czemu Niemcy jeszcze nie kapitulują? Stuttgart, zachodnie Niemcy, Zagłębie Rury, no może to ich trochę jeszcze trzyma przy życiu. Widzę, że tam jakiś festung na Słowacji się kręci. Alianci wchodzą na południową Francję do Vichy, ale się nie desantowali, oni przeszli przez nasze Alpy. No proszę bardzo. Republika tego. Koniec! Konferencja pokojowa! Great sukces! Zwyciężyliśmy wyzwolenie Paryża. O, wielka Jugosławia! Ja, wojna totalna! Piękna Jugosławia. Piękna, spasiona Jugosławia, prawie jak Imperium Austro-Węgierskie. No, w sumie multikulti. Zjednoczona Jugosławia. Z demokratycznym Piotrem II, z papetem włoskim. To jest dalej nasz papet? Tak, to jest dalej nasz papet. W ogóle u góry Polska Republika Ludowa dołączyła do aliantów? A, bo tu na Zaolziu jest Gomułka. Czemu Gomułka na Zaolziu siedzi? Co jest? I czemu on jako... Co tu się wydarzyło? Proszę oddać dużo Polskę. No nic, jest jak jest. To był Endzik niesamowitej obrony Jugosławii. Jeżeli odcinek wam się podobał, łapki w górę, soczyste komentarze. Polecam Enebę, tanie gry, giereczki, nie tylko, koniecznie z linkacza zająca. No i widzimy się w kolejnych, równie spaczonych i mam nadzieję bardziej endzigowych seriach. Trzymajcie się na razie, cześć, cześć.